Kodeks pracy obowiązki pracownika dzieli na dwie grupy. Obowiązki ogólne względem pracodawcy opisuje przede wszystkim w artykule 100, natomiast w artykule 211 opisuje obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe obowiązki pracownika względem pracodawcy opisuje artykuł 100 Kodeksu pracy. Zgodnie z artykułem 100 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ponadto pracownik jest obowiązany przestrzegać ustalonego czasu, przestrzegać regulaminu pracy oraz ustalonego porządku oraz przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych. Poza tym powinien on dbać o dobro firmy, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ostatnim obowiązkiem wymienionym w artykule 100 Kodeksu pracy jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Zwróćmy teraz uwagę, w jaki sposób Kodeks pracy w artykule 211 opisuje obowiązki pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Zapoznaj się teraz z pozostałymi obowiązkami pracownika, które zostały wyszczególnione w artykule 211 Kodeksu pracy. Odpowiedzialność porządkową pracowników za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje artykuł 108 Kodeksu pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawca może stosować karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną. Obowiązki pracodawcy i pracowników w procesie pracy opisuje regulamin pracy, którego zakres reguluje artykuł 104 Kodeksu pracy. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu oraz inne obowiązki pracownika.